Rysowanie nietypowej szafki pod skosem. W projekcie wstawiłam dwie szafki, które zostały wykonane za pomocą narzędzia edytor szafek, natomiast brakuje mi szafki trójkątnej w tym miejscu. Wychodzę z wizualizacji, ustawiam się na widoku przód. Następnie przełączę osie współrzędnych. Wpisuję komendę UCS Enter, W Enter. Sięgam po przyciąganie do punktu końcowego oraz ścieżkę. Narysuję szkic naszej szafki, znajdując jej początek w lewym dolnym narożniku, wierzchołek na końcu skosu, pionowy odcinek na końcu szafki dolnej i całość zamykam komendą Z Enter. Sprawdzę jeszcze poprawność. Muszę przesunąć punkt. Mamy szkic szafki. Zaznaczam go. Prawym przyciskiem myszy wybieram opcję przesuń. W osi X przesunę o wartość 6000, w prawo przesuń. Zamknij. Przechodzę na widok góra. Przywracam osie współrzędnych. Wpisuję komendę UCS Enter, W Enter. Sprawdzę jeszcze, jaka jest odległość między korpusem a frontami. Sięgam po narzędzie odległość i mierzę od końca korpusu do narożnika frontu. W osi X oraz Z mamy 2 mm. Przełączam się na widok góra, zaznaczam narysowany trójkąt, prawym przyciskiem myszy wybieram obrót 3D. W 3D w osi X obracam o 270. Zaznaczam trójkąt, wybieram funkcję przesunięcie, wpisuję wartość 2, Enter i klikam w środek trójkąta. Escape'em wyłączam ruch. Mam włączone przyciąganie do punktu środkowego, sięgam po ścieżkę, odnajduję na dolnej krawędzi pierwszego trójkąta środek, zaczepiam ścieżkę i wyprowadzam ją pionowo w górę. Ścieżkę zaznaczam, wybieram funkcję przesunięcie, potwierdzam wartość Enter i odsuwam ją w lewo, jeszcze raz ją zaznaczam i w prawo. Sięgam po elementy dowolne, klikam lewym przyciskiem myszy w środek pierwszego trójkąta. To będzie front na poziomie 180 o wysokości 20. W zakładce warstwa zmieniam nazwę na front. Opcję płytek pozostawiam wyłączoną. Rysuję. Przywołuję narzędzie prawym przyciskiem myszy, klikam w środek kolejnej płaszczyzny. Poprawiam poziom na 180. Rysuję. Fronty zaznaczam i przesuwam w osi X o 1400. Szkice frontów mogę zaznaczyć i usunąć. Spreparuję teraz korpus. Pierwotny trójkąt podświetlam, wybieram przesunięcie, podaję wartość 18, Enter i klikam w środek. Escape'em funkcję wyłączam, zaznaczam wewnętrzny trójkąt i rozbijam. Pionowy odcinek po zaznaczeniu rozciągam w dół oraz w górę. To samo zrobię ze skośnym odcinkiem. Rozciągam po przekątnej w lewo i w górę. Sięgam po funkcję przytnij, Enter i wymazuję niepotrzebny fragment. Escape'em kończę ruch. Wybieram elementy dowolne, klikam w dolną część lewym przyciskiem myszy. To będzie wieniec na poziomie 0 o wysokości 180. Rysuję.
Przywołuję prawym przyciskiem myszy funkcję, klikam w tą przestrzeń lewym przyciskiem myszy, będzie bok, parametrów nie zmieniam, rysuję. Przywołuję funkcję prawym przyciskiem myszy i wskazuję przestrzeń ostatnią. Potwierdzam, rysuj. Użytkownicy programu CAD Decor Pro oraz Kod Kuchnie mogą przy pomocy narzędzia Pokaż ukryj element ukryć linie techniczne. Po ukryciu linii wystarczy przesunąć fronty na korpus i przenieść szafkę do projektu. W przypadku użytkowników programu CAD Decor należy zaznaczyć elementy korpusu, prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Przesuń i dosunąć do frontów. Całość możemy teraz zaznaczyć, prawym przyciskiem myszy zgrupować, zaznaczam szafkę, wybieram prawy przycisk myszy obrót 3D w osi X o 90 obracamy. W widoku powyżej lewy przód mogę szafkę zaznaczyć, prawym wybieramy przesuń 2 punkty, odnajduję wierzchołek szafki i narożnik, do którego dociągam ją. Przechodzę do wizualizacji. Szafka została dodana. Włączam właściwości obiektu, zaznaczam poniższe uchwyty. Prawym przyciskiem myszy wybieram duplikuj. Przesuwam je w górę i poprawiam poziom. Przełączam się na właściwości materiału, pipetą zczytuję kolor z sąsiednich szafek i kubełkiem z kilkoma kropkami przenoszę na fronty. Dziękuję za uwagę.